Siemanko, w dzisiejszym odcinku, jak się domyślacie, będzie temat impregnacji. Pokażę Wam, jakich środków ja używam, jak to robię, no i przechodzimy do konkretów. Na samym wstępie zaczniemy od takich środków jak palc i podobnych balsamów. To nie służy do impregnacji skóry i to jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o te balsamy. One, jak sama nazwa wskazuje, są kondycjonerami, czyli służą do odświeżenia skóry, nadania jej połysku po jakimś dłuższym użytkowaniu już, żeby ją tylko odświeżyć. Więc to jest dodatek do impregnacji później w trakcie użytkowania, żeby tylko po prostu odświeżyć tą skórę. I to jest tyle krótko, jeśli chodzi o te środki. Kolejnym środkiem jest olej kopytkowy. Ja nakładam go głównie na skóry juchtowe tylko. Służy także do zmiękczenia skóry. Najważniejsze w tych wszystkich środkach, które nakładamy, żeby dać im doschnąć, lepiej zostawić to na dłuższą chwilę, żeby to porządnie wsiąkło, wyschło i każdą warstwę trzeba porządnie dotrzeć ściereczką, żeby nie nakładać jedno na drugie, jeśli coś zostało nam na skórze jeszcze z poprzedniej warstwy, ponieważ później te środki się mieszają, wchodzą ze sobą w jakieś reakcje, powstają jakieś klejące warstwy, no i zniszczymy swój produkt, czas, materiał. Kolejnym elementem jest wosk pszczeli. To już jest impregnat. Ja nakładam go na gorąco, roztapiam go na ogniu i gorący wosk nakładam na skórę. Zrobimy z tego jeszcze osobny filmik. Chciałbym Wam pokazać od początku do końca, jak to wykonuję. To jest jedna z moich pierwszych pochew na nóż, którą zrobiłem kiedyś. Ta skóra bardzo ciemnieje, staje się twarda, sztywna. Można zobaczyć, trzymam ją tylko za te dwa paski i ona cały czas utrzymuje poziom. A tu jest dość dużo skóry grubej. Ciężko ją załamać na środku nawet. Także to już ma kilkanaście lat i cały czas się trzyma. Ostatnim elementem jest pasta na bazie wosku. To jest dla mnie numer jeden. Używam tego już od bardzo długiego czasu. No to jest dla mnie najlepszy środek, jaki kiedykolwiek używałem. Łatwo się to nakłada, nie ma z tym problemów, tworzy ładną powłokę na skórze, nic się nie klei, także no bardzo Wam to polecam. Puszka tego kosztuje, myślę, że na dzień dzisiejszy w okolicach 150 zł, ale ta sama puszka ma 1,5 kg, więc to jest naprawdę bardzo dużo pasty. No w ostatecznym rozrachunku, no myślę, że jest bardzo tanio. Możecie to z kimś kupić na spółkę, podzielić to na kilka osób i przejdziemy teraz do testów. Pokażę Wam, jak to nakładam i jaki to daje efekt, no i sami ocenicie, czy warto. Jeszcze Wam pokażę, ta pasta występuje w dwóch kolorach, jest naturalna, czyli możecie nakładać na różne kolory i jest czarna, dodatkowo ma bardzo ładny zapach. Pokażę Wam, jak to się nakłada i jaki to daje efekt, także te dwa kolory Wam w zupełności wystarczą do wszystkiego. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, możecie kupić czasami z garbarni skórę juchtową czarną, ale jej kolor czarny no będzie trochę odbiegał od tej czerni, którą zazwyczaj mamy przed oczami, ponieważ ten kolor może być taki mocno grafitowy. Tutaj dla porównania na przykład czerń. O, widać, że ten kolor nie jest taki intensywny, głęboki, tylko taki jakby lekko szary i tą pastą czarną możemy to w pełni jakby uratować i uzyskać taką głęboką, satynową czerń. Zaraz zobaczycie. Na sam początek przerobimy tą czarną próbkę, która ma grafitowy odcień i spróbujemy uzyskać z tego głęboką czerń. Oczywiście biała szmatka, bawełniana najlepiej. Biała, żeby nam nie puściło jakiegoś koloru, jeśli weźmiemy jakąś czerwoną. Ta pasta jest na tyle fajna, że nabieramy ją na tą szmatkę. No i wystarczy ją smarować tylko. Nie musimy za bardzo też uważać, czy nałożymy to równomiernie, czy nie, ponieważ ona bardzo ładnie się wchłania i wszystkie jakieś punkty, gdzie nałożyliśmy za dużo, wszystko wyrównuje się i już końcowo nie widać żadnych śladów. Staramy się oczywiście zawsze w miarę równomiernie, no ale jeśli nam się nie uda, no to też nic się nie dzieje. Ładnie się wchłonęła, pozostawimy ją na jakiś czas, żeby to wyschło i na końcu dotrzemy to czystą białą szmatką i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale myślę, że już widać ten efekt, że ta czerń się pojawiła. Dobra, w tym czasie przerobimy naturalny kolor, teraz bierzemy próbkę jasnej skóry, zwykłej, juchtowej, zaznaczymy jakąś linię przez środek. Później zrobimy test jeszcze odporności na wodę. Zobaczycie, jak wygląda część zaimpregnowana i jak wodę wchłania bez impregnacji.
i ocenicie sami, czy to jest dobry środek, skuteczny. No i samo jego użytkowanie, czy jest też łatwe. Bierzemy w naturalnym kolorze pastę, nową szmatkę. Ja zawsze robię taki czubek na wskazujący palec. Nabieram tyle. Nie da się też jakby wsmarować tu całej puszki, bo ta skóra tego nie przyjmie, więc będzie nam się mazać po tej skórze i końcowo to zetrzemy, więc też nie można przegiąć z tym. Nawet jeśli byśmy chcieli, staram się nałożyć to jakby nierównomiernie, żebyście widzieli, że powstają plamy i one końcowo ładnie się wchłoną i ta powłoka na skórze będzie ładna, równa. Widać, mocno się to wchłania, bo niewiele nam zostało, no część wchłonęło się w szmatkę też, ale sporo przyjęła skóra. Widać, ściemniało też mocno. Tak w ramach jeszcze kolejnej ciekawostki, to jest czarna pasta nałożona na skórę juchtową w naturalnym kolorze. Także widać, daje to też fajny efekt takiego postarzenia, zniszczenia. Myślę, że można fajnie tymi pastami też pokombinować, ponakładać na różne kolory, zobaczyć jaki to daje efekt. No i tu jeszcze kolejna rzecz, mała wskazówka jeśli chodzi o krawędzie. Tutaj jak widać, te krawędzie nie są idealne. No to akurat było moje zamierzenie, żeby to się zgrywało jakby z charakterem całego tego kompletu. Ale możecie też tak robić i nie widzę w tym żadnego problemu i pewnie też inne osoby nie będą widziały w tym problemu. Jeśli te krawędzie nie będą idealne, ale będą jakby spójne z całym projektem tego wszystkiego. I ta farba także przydaje się przy polerowaniu krawędzi, bo też nadaje im dodatkowy połysk, wypełnia wgłębienia. No i myślę, że wygląda to też dość ciekawie. Jeszcze wspomnę o kilku sprawach, jeśli chodzi o impregnację. To znowu warto zwrócić uwagę na skóry. Jeśli kupujecie w garbarniach czy w hurtowniach, warto po prostu się też zapytać, czy ona jest wykończona, czy nie jest wykończona, bo te skóry są wykończone, mają zamknięte lico, ta ma zamkniętą mizdrę, ta ma tylko zamknięte lico, także żaden z tych preparatów po prostu nie będzie Wam się wchłaniał w te skóry. No i zwyczajnie trzeba zapytać, jeśli kupujecie. Ktoś na pewno Wam udzieli takich informacji, no w większości tych miejsc, no ludzie wiedzą co sprzedają, no ale są też miejsca, gdzie nie wiedzą, no ale warto zapytać. Druga sprawa to są skóry takie jak Crazy Horse, one mają charakterystyczne to, że po zgięciu ona się przebarwia na jaśniejszy odcień. Tych skór też najlepiej nie wykańczać, bo po prostu jeśli nałożycie coś na nią, to ona utraci ten swój walor, który jest właśnie to przebarwianie się, więc warto też wiedzieć, jakich skór używać, jakie jest przeznaczenie i co my chcemy zrobić. Tamte próbki już mi wyschły, dorobiłem jeszcze dwie mniejsze, żeby Wam pokazać, jak ten odcień mniej więcej się zmienia. Tutaj widać, po tej stronie jest nałożona ta pasta. W zależności właśnie też od skóry ten odcień się zmienia. Tutaj minimalnie, tutaj z tej strony jest pasta, tutaj prawie jest to niewidoczne. Jeszcze to przetrzemy, więc to jeszcze trochę zniknie. W tej dużej próbce ten odcień troszkę się zmienił. Jest taki jakby bardziej miodowy. Zobaczcie teraz jak to wygląda. Tutaj widać po tej paście to jest jakby takie matowe, ale to jest tylko chwilowe. Zaraz zobaczycie jak będzie to wyglądało po przetarciu. Ponownie biała szmatka bawełniana. Docieramy teraz resztkę tej pasty, która została na licu. Widać ładny połysk. Można też od razu po nałożeniu tej pasty jakby zebrać tą grubszą warstwę i później tylko przepolerować to co zostało już po tej paście. Ma taki lekki połysk. Nie jest taki mocno świecący, plastikowy połysk, tylko taki jakby satynowy bardziej. Że jak widzicie ta warstwa pasty, tutaj na tej próbce jak nałożyłem pastę, to w miarę od razu zdjąłem tą grubszą warstwę, która została po nałożeniu. Tutaj ją zostawiłem, także jest ona lekko widoczna. Jest jakby grubiej nałożona ta pasta tutaj, więc to już zależy od Was, czy chcecie równiejszą tą powłokę, taką bardziej delikatną, czy mocniejszą. I przejdziemy teraz do próbek, a jeszcze zobaczymy tą czarną skórę. Dotrzemy czarną. Przepolerowaliśmy czarną skórę, no wydaje mi się, że teraz efekt jest bardzo dobrze widoczny. Jak ta pasta bardzo wyciągła z niej kolor, uwydatniła ją. Ta czerń jest mocna teraz, głęboka. Także wszystkie skóry, nawet te, które są czarne, można potraktować tą pastą. Myślę, że na pewno wyjdzie im to na plus. I sprawdzimy teraz, jak jest z odpornością na wodę. Dobra, ja mam kuwetę, to jest miska do wyrobu ciasta do pizzy, ale dobrze się sprawdza do jeszcze namaczania skóry.
no ale to już będzie w kolejnych odcinkach. Najlepiej to będzie widać na tej próbce, bo na czarnej będzie mały efekt. Mam wodę zwykłą. Jak widać, skóra przyjęła tą wodę. Tutaj wszystko ładnie spłynęło, jeszcze resztki wody są na skórze, utrzymują się na niej, nic się nie wchłania. Jeszcze zobaczymy na próbę skóry, które są wykończone już. Także od Was zależy, czy chcecie kupować skóry wykończone i mieć mniej problemu i robić z gotowych w sumie skór. Kończycie wyrób, no i macie już jakby wszystko gotowe, nie musicie się bawić w impregnację. Czy po prostu samemu impregnować i ćwiczyć różne metody i różne efekty, jakie z tego wyjdą. Pod koniec filmu zrobimy jeszcze małe podsumowanie z kolejnością nakładania poszczególnych preparatów. W pierwszym punkcie postanowiłem umieścić jeszcze barwienie, bo jeśli będziecie malować swoje skóry, zalecam pozostawić to do wyschnięcia przynajmniej na dzień, czyli 24 godziny, żeby ta farba porządnie wsiąkła, wyschła. No i później jest polerka białą szmatką. Najlepiej do czystej szmatki, żeby nic nie pozostało na skórze, żadne jakieś resztki pigmentów, żeby się później nie pomieszało z kolejnymi warstwami. Jeśli skóra po barwieniu była przesuszona, to dobrze jest nałożyć olej kopytkowy. Tutaj także 24 godziny musimy odczekać, żeby to wszystko wyschło. No i ponownie polerka, żeby zetrzeć resztki oleju z lica. Kolejnym etapem jest finish. Są różne środki do wykańczania skóry. No ja używam tej pasty, którą Wam pokazałem w filmie. Sporo ludzi też widzę, że używa akrylik Resolen. No ja akurat nie używam tego preparatu, ponieważ pozostawiał on klejące powłoki na moich wyrobach. Rozrabiałem go także z wodą w różnych proporcjach. No ale ta powłoka dalej się robiła, więc dlatego jak dla mnie ten produkt nie jest dobry. Także go też nie skreślam, bo to jest jakby moja tylko opinia, no ale ja używam innych środków, tak jak Wam pokazałem w filmie. Ostatnim etapem jest balsam czy kondycjoner, jakiś z tych środków, który pokazywałem na początku filmu, tylko po prostu, żeby dodatkowo nadać połysku tym wyrobom. No i to by było na tyle. Tutaj też trzeba pozostawić do wyschnięcia i polerka, tak samo jak przy finiszu. Jak widzieliście, impregnacja jest dość ważnym elementem, ponieważ jeśli będzie nieudana, to zniszczymy cały efekt naszej pracy. Ja stawiam zawsze na minimalizm, jeśli chodzi o tą kwestię. Znalazłem tą pastę, zacząłem ją stosować, dla mnie jest idealna, ponieważ jest to jeden środek tylko, jaki trzeba użyć, więc minimalizuję ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Wy potestujcie, dajcie mi znać, czy Wam się to też sprawdza. Nazwę tej pasty macie w komentarzu pod filmem. No i dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę, subika, jeśli Wam się podobało i trzymajcie się.